Dzień dobry wszystkim. Wyjeżdżam na przegląd po 1000 kilometrów z moją Hondą NC 750X. Troszeczkę przewalony kilometraż, to ze względu na moje majówkowe wyjazdy. Sprawdzam też przy okazji, jak się będzie spisywała kamera GoPro, którą tu zamontowałem w sposób zupełnie inny niż wszyscy montują, przynajmniej z tych, którzy na YouTubie nagrywają na YouTube. Jak to pokażę wam później z drugiej kamery. A jestem ciekaw, jak tu będzie ze stabilizacją i ogólnie z dźwiękiem, ogólnie z obrazem. Sam jestem ciekaw. Jadę. Sprawdzam to dlatego, że w czwartek 15 maja grupa 10 osób postanowiła pojechać w Bieszczady z Pomorza. No, czy to dobry pomysł? To się okaże, gdyż dzisiaj jest wtorek, 13 maja i prognozy na końcówkę tygodnia są beznadziejnie. Ma padać w całym kraju, ma wiać w całym kraju. No nie jest to zbyt zachęcające, wręcz odstraszające. Dla mnie, jak wiecie, żółtodzioba motocyklowego jest to atrakcja, no bardzo jestem za tym, żeby pojechać. Natomiast jak już widzieliście w filmie z powrotu mojego z majówki, w takich warunkach deszczowo bardzo wiecznych, to nie była frajda, to nie była przyjemność, to była męczarnia. No i tak naprawdę nie wiem, czy chciałbym to przeżywać jeszcze raz w tak krótkim czasie. No i niezmuszony tak naprawdę, bo czym innym jest powrót gdzieś z jakiejś wyprawy, a czym innym jest pojechanie gdzieś na wyprawę w takich warunkach, bo tu jeszcze możemy przecież decyzję zmieniać. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Bardzo bym chciał, być może przyjdzie jakiś wiatr, co chmury rozgoni, jak mówi piosenka. Bardzo bym chciał. Ale na razie przede mną droga do Gdańska na przegląd, a potem po sprawdzaniu wszystkich parametrów nagrywania i wszystkiego tego, co się z tym wiąże, bo oczywiście, o ile ten wypad w Bieszczady dojdzie do skutku, to no, będzie z niego relacja. Natomiast i z całej drogi tu z Pomorza w te Bieszczady jest też jeszcze inna opcja, która mówi o tym, że jeżeli nie w tym tygodniu, to w kolejnym, również od czwartku do niedzieli, terminowo ze względu na pracę bardziej by mi to pasowało, natomiast tu już mam wszystko poukładane pod to, żeby pojechać i też nie ma pewności tak naprawdę, choć prognozy długoterminowe mówią, że ta pogoda będzie lepsza w przyszłym tygodniu. Tak, no 100% pewności nigdy nie ma i teraz nie dojdzie, za tydzień nie dojdzie i będzie po jakimś jednym terminie. A wiecie, że z terminami to jest bardzo trudno poustawiać, tym bardziej kiedy to ma być grupa, taka duża grupa
bo to wiadomo, jednemu pasuje, drugiemu nie, jeden ma pracę, drugi nie, jakieś urlopy, więc będzie trudno, ale nic. Kamera GoPro już wracając z majówki niestety musi być podłączona cały czas pod zasilanie, ponieważ stosując ramkę Media Mode bateria wskazuje 40% jeszcze wydajności i ona się wyłącza. Bez tej ramki trochę dłużej to trwa, ale jednak. No i zasilanie ciągłe jest jedyną opcją, żeby to nagrywanie przebiegało jakoś tak no, płynnie i żeby mieć pewność, że się nagrywa, że to co mówimy się utrwala, bo no, nie ma chyba nic gorszego dla osoby, która chce nagrywać, kiedy wraca i nagle nie ma nic. Ja już też dochodzę do wniosku takiego czasami, że nie będę nagrywał, bo traci się dużo z przyjemności tu i teraz, z zrobienia tego, co się robi, z tej jazdy motocyklem i tak dalej. No, są tacy, którzy o tym zapominają, po prostu gadają i tak dalej, co wyjdzie, to wyjdzie. No, być może się okazuje, że ja jestem z tych, którzy jeżdżą, żeby nagrywać, a nie nagrywają dzięki temu, że jeżdżą. Dzisiaj jest fajna pogoda, jeszcze 12 stopni, no teraz godzina 10. Nie ma wiatru silnego. No ale maj nie rozpieszcza. Codziennie przymrozki, później trochę lepiej. Ale to no, myślę, że przynajmniej motocykliści marzą o czymś innym. Ta kamera na tym wysięgniku, który tutaj mam, no cały czas się buja. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na nagraniu. Czy też będzie ten obraz tak falował. No GoPro słynie i no prawie, nie wiem czy już w tej chwili, bo ja mam 10. Nie wiem czy w tej chwili, ale no była w tamtym momencie, a to było 2-3 lata temu, kiedy ją kupowałem. No niedościgniona, jeśli chodzi o stabilizację, więc mam nadzieję, że to akurat zafunkcjonuje. Tak, ja lubię ten motocykl. Całe życie byłem taki, że uważałem, że to no tylko, że akurat miałem do czynienia może z takimi ludźmi, którzy albo moja znajomość motocyklizmu była tak słaba, że nie miałem pojęcia i moje doświadczenie z motocyklami sprowadzało się do tego, że widziałem, jak oni na pełnej prędkości mnie wyprzedzali
no to wtedy często i gęsto i nie tylko ja taką myśl mieliśmy, że no, dawcy organów, narządy i tak dalej. Ale wiem, że ci chłopacy jeżdżą dużo bardziej ostrożnie, dużo bardziej uważnie, a to, że wymijają nas, wyprzedzają na prędkości, no bo chcą to zrobić szybko, potem takie wrażenie pozostaje, ale to jest tylko chwilowy manewr i my już potem ich nie widzimy. Ja dopiero łapię te doświadczenia w jeździe motocyklem. Już myślę o jakimś doszkalaniu się w technice jazdy, no bo wiadomo, kurs to kurs ukierunkowany na zdanie egzaminu. Tak samo było w każdej szkole, do której chodziłem. W większości, 90% przedmiotów, których nas uczono, robiliśmy wszystko po to, żeby zdać, zaliczyć, przejść do następnej, dostać promocję do następnej klasy. Zaledwie 10% wiedzy w szkołach zdobytej używamy na co dzień. Mówię o ogółu społeczności, społeczeństwa, a nie o jednostkach, którzy naprawdę chociaż tak naprawdę można to przełożyć, że inżynier, który matematykę i fizykę studiował, dzisiaj wszystko wykorzystuje, ale na pewno to, czego się nauczył, w dużej części dało mu podstawy do tego, żeby to potem rozwijać. Ale całość, patrząc na całość studiów, to pewnie to jest to te 10%. Dobra, gadam jakieś tu rzeczy, wjeżdżam do miasta. Jezus, pamiętam w zeszłym roku, jak zaczynałem jeździć na 125, wjeżdżanie do miasta sprowadzało się do takiego stresu, byłem tak spanikowany, tak bałem się tych samochodów, że to aż było takie przytłaczające, usztywniające. No dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Jest fajniej, dużo fajniej. Bałem się, że doświadczenia zdobyte na 125 na motocyklu prawie 100 kg lżejszym spowodują, że nabędę złych nawyków. Pewnie jakieś nabyłem. Ale spowodowało też to, że człowiek się tak okrzepł w ruchu miejskim. Czym innym jest na przykład wykonywanie manewrów na placu taką 125, a cięższym motocyklem. A czym innym jazda w warunkach miejskich. Tu można było się, że tak powiem, przyzwyczaić do tego, co się na drodze dzieje, to, że czy kierowcy samochodów nas widzą, czy nie widzą, jakie odległości powinniśmy zachowywać. No to wszystko też uzależnione od tego, jakie mamy silne, sprawne hamulce, opony i tak dalej, ale daje to dużo. Daje to dużo, takie doświadczenie, więc fajnie. Nauczyłem się też cierpliwości, czekania, bo motocykl to małe urządzenie stosunkowo do innych uczestników ruchu, ale też mniej bezpieczne dla nas kierowców. I to, że szybko się odskakujemy, szybko startujemy, to jedno, natomiast drugie to to, że no jeśli nie zdążymy, to kończy się to dużo bardziej tragicznie dla motocyklistów. Piachu jeszcze tu tyle, że masakra.
Dlatego warto poczekać. Niech se ten samochód dojedzie, przejedzie na spokojnie, tym bardziej, powinno się tak robić zawsze, ale tym bardziej, kiedy jesteśmy świeżymi kierowcami, bo to jednak nie mamy tego wyczucia. Czasami nam coś nie wyjdzie, wrzucenie biegu, coś, różne mogą być przyczyny. Więc polecam taką cierpliwość. Zresztą bardzo fajnie mój instruktor, nie wiem czy mogę wymienić tu jego nazwisko, nie wymienię. Cały czas mi podkreśla, pamiętaj, jeździ tak jakbyś jeździł na egzaminie, a na egzaminie masz jeździć tak, żebyś jak najmniejszy dystans przejechał podczas egzaminu. Wymagany czas egzaminu w ruchu miejskim to 25 minut, minimalny. I im krócej, im wolniej jedziesz, tym mniejszy dystans pokonasz, a tym egzaminatorom też się nie chce jeździć i tak dalej. No, mają też oczywiście tą kartkę, którą każdy z Was ma, o ile zdał już egzamin, gdzie pewne manewry w ruchu miejskim musi kierowca wykonać i on to zrobi tak czy siak. Ale takie jeżdżenie ostrożne, powolne daje to, że czy ja tu już dobrze skręcam? Chyba nie jeszcze. Nie, to nie to. Daje to, że nie spieszy się nam. Naprawdę to nie w tej prędkości jest frajda. Ale to zrozumie, chyba rozumie każdy, kto już trochę jeździ.